dzisiejszym odcinku zabieram Was do Dżerba Explore Park, wyjątkowego miejsca, gdzie największą atrakcją jest farma krokodyli z setkami imponujących gadów. Będę miał nawet okazję potrzymać jednego małego krokodyla na rękach. Zobaczymy też inne zwierzęta w parku, jak żółwie, iguany i wiele innych. Na koniec odwiedzimy pobliskie muzeum, które kryje bogate zbiory sztuki i kultury regionu. Idealne uzupełnienie całej wyprawy. No to w drogę! Znajdujemy się właśnie przy wejściu do Dżerba Explore Park. Jest to jedno z najciekawszych miejsc na całej wyspie. Zaraz zobaczycie, jak wygląda jedna z największych hodowli krokodyli w Afryce Północnej. Bilety kupione. Koszt biletu dla osoby dorosłej to 35,5 dinara, a bilet dla dziecka to 21 tysięcy denarów. Najpierw wejdę na taras widokowy, żeby zobaczyć cały park z góry. Wejście znajduje się tuż obok restauracji. Trochę palma zasłania, myślałem, że będzie lepiej widać, ale i tak warto tu wspiąć się choć na chwilę. I teren poza parkiem. Tu zaraz przy wejściu można zobaczyć już pierwsze zwierzaki. Ogromne żółwie. Fajnie sobie zajadają śniadanko. A z kolei te tutaj w rogu, przy ścianie, ucinają sobie drzemkę. Tu jest też zagroda dla małych żółwi. O takich. Chyba tam w jaskini ma domek. A te tutaj wygrzewają się też przy ścianie, tak samo jak inne zwierzęta. A tu już się zaczynają krokodyle. Dobrze, że jest barierka, żeby nie wpaść. O, coś nie może wyjść, chyba ślisko jest. A oto przed nami iguany. Iguany nie pochodzą z Afryki. Ich dom to Ameryka Środkowa, Południowa i Karaiby. Wyglądają groźnie, ale w rzeczywistości to łagodne, roślinożerne jaszczurki, które uwielbiają wygrzewać się w słońcu. O, te są większe, to są chyba te krokodyle nilowe. No, to już są bardzo duże. Warto wiedzieć, że krokodyle są jednymi z najstarszych gatunków drapieżników na Ziemi. Ich przodkowie żyli już miliony lat temu. Większość dnia spędzają niemal całkowicie nieruchomo, oszczędzając energię. Dlatego często wyglądają, jakby po prostu odpoczywały w słońcu.
Nie tak dawno temu widziałem krokodyle w Kambodży i Wietnamie. Jeśli nie widzieliście tych odcinków z Wietnamu, z delty Mekongu i z Kambodży, z wioski Kampong Phluk, gdzie byłem na fermie krokodyli, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Oczy i nozdrza krokodyla są umieszczone wysoko, dzięki czemu może obserwować otoczenie, pozostając prawie całkowicie zanurzony. Mimo pozornego spokoju, krokodyle potrafią zaatakować w ułamku sekundy. Krokodyle, które widzicie za mną, to krokodyle nilowe. Jedne z największych na świecie, bo dorastają nawet do 5 metrów długości. Pierwsze krokodyle na farmę przywieźli w latach 90. ubiegłego wieku z Madagaskaru. Z tego, co się dowiedziałem od pana z obsługi, aktualnie mamy grudzień, więc okres zimowy. Podobno w ogóle nie są karmione podczas zimy niestety, bo jeżeli będziecie tutaj w lecie, to można będzie zobaczyć karmienie, co podobno jest dosyć efektowne i ciekawe. No niestety teraz tego nie ma. Krokodyle są w hibernacji i prawie w ogóle się nie ruszają. No tam widzieliśmy, że niektóre pływają, ale większość po prostu leży i się nie rusza. Jest to zupełnie normalne podczas zimy. No, zobaczcie tego, chyba wlazł na swoją mamę i śpi. No, tu jakaś reklamówka, jakieś śmiecie leżą. Słabo, ale pewnie boją się wejść, żeby wyciągnąć. Fajna jaskinia. A na końcu jest ekran, szyba taka, przez którą można sobie pooglądać krokodyle z bliska. Fajny byłby efekt, jakby któryś podszedł tutaj pod samą szybę. Tak to w sumie akurat wszystkie są dosyć daleko. To równie dobrze można pooglądać z tego mostku. Tu jest jeszcze coś w rodzaju takiej szklarni dla krokodyli. Siedzą sobie tutaj pod dachem. A tamtędy mogą sobie wychodzić na zewnątrz. A tutaj jeszcze takie mniejsze krokodyle są. A tam mają taką swoją jakąś jaskinię. Nie wiem, czy widać to na filmie, ale tam w środku jest podświetlone na czerwono coś. No patrzcie, jeden się wywalił. Ciekawe, czy ten kolega mu pomoże, bo widziałem na filmach przyrodniczych, że one sobie nieraz pomagają. A to dziad przeszedł obojętnie, w ogóle mu nie pomógł. I co teraz? Kolejne dwa idą z odsieczą. Może teraz się uda. Pokazuje im, żeby mu pomóc, ale one jakoś obojętnie przechodzą obok niego wszystkie. Kiepsko. A tu walka o terytorium. A może to walczą żółwie ninja? Kolejne dwa. Może tym razem ktoś pomoże. No dawajcie, chłopaki, przewróćcie go. Biedny taki leży. Żeby nie było, poprosiłem później o pomoc pracownika, który udzielił żółwiowi pomocy.
No tu jest, patrz. Pan mówił, żeby nie dotykać głowy. Dodatkowa katastrofa. Quelle âge a-t-il? 16 mois. 16 mois. Merci. Bardzo fajny w dotyku był ten krokodyl, taką delikatną skórkę miał. Zupełnie co innego w sumie niż ten wąż w Wietnamie, ale zdecydowanie polecam. Od 11:30 do 12:00 codziennie można sobie rano zrobić zdjęcie z tym małym krokodylem i uważajcie, bo na stronie jest napisane, że o godzinie 11:00, co nie jest prawdą. Oczywiście nie może też zabraknąć sklepiku z pamiątkami, ale zobaczcie, jaki wielki szkielet krokodyla jest na suficie tutaj przyczepiony. Zobaczmy, jakie mają tu pamiątki. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. O, oczywiście są też pluszowe krokodyle i żółwie po 50 dinarów. Nie wiem, czy tu się można targować, ale podejrzewam, że chyba niekoniecznie. Tu są też jakieś wisiory takie z zębów krokodyla. Można też same zęby kupić po 50 i 80 dinarów. Oczywiście warto pamiętać o tym, że tego typu rzeczy nie wolno wwozić między innymi do Unii Europejskiej. Po zwiedzeniu części z krokodylami udałem się do Muzeum Sztuki i Kultury Islamskiej, które znajduje się tuż obok i jest częścią kompleksu Djerba Explore Park. Przejście zajmuje dosłownie chwilę. To dokładnie ten sam budynek, w którym kupowałem bilety wstępu. W środku można zobaczyć bogatą kolekcję ręcznie zdobionej ceramiki, tradycyjnych strojów, biżuterii oraz przedmiotów codziennego użytku z różnych części świata muzułmańskiego. Warto wiedzieć, że wstęp do muzeum jest w cenie biletu, więc zdecydowanie warto tu zajrzeć. Tu jakaś starodawna lampa Alladyna. Może w środku jest dżin, kto wie. Dobra, idziemy dalej. Kaligrafia. Tutaj pewnie jakieś starodruki. Ale fajne książki. A to cóż to takie dziwne? To perski sztandar religijny z XVII wieku. Wykonany ze stali, ozdobiony ażurowymi motywami i cytatem z Koranu. Strzegą go 2 smoki, symbol siły i ochrony w kulturze perskiej. Taki sztandar towarzyszył ważnym ceremoniom i procesjom. To jest niezły, jakiś rogaty diabeł. Świetne te drzwi. Jakieś przejście do innego świata. Zaryglowane. Tu jaka świetna szata, zobaczcie. Do tego jakiś taki kinżał. Trochę podobną sytuację miałem w Gwatemali, gdzie zwiedzałem muzeum i byłem jedynym zwiedzającym. Tu jest tak samo, przynajmniej teraz, właśnie w okresie zimowym, kiedy nie ma wielu turystów. Także jeżeli nie widzieliście odcinka z Gwatemali, to polecam.
Też trochę właśnie jak w Gwatemali. Te eksponaty nie są zupełnie schowane za żadną gablotą. Wszystkiego można dotknąć. No, może nie wszystkiego. Chociażby tamta szata była za gablotą. Ale wszystkie te, jak chociażby to, jakieś stare płaskorzeźby, to wszystko po prostu sobie leży. Całkiem spore to muzeum. Wydawało mi się, że to będzie kilka raptem sal, ale jestem już przy sali numer 15 i się coś nie kończy. Także no, jest o wiele większe niż się spodziewałem. Zdecydowanie warto tu przyjść, zajrzeć choć na chwilę. Tym bardziej, że tak jak mówiłem już wcześniej, cena biletu do muzeum jest już w cenie zwiedzania Parku Krokodyli. No i tu numer 15 i zaraz jest wyjście. Także koniec zwiedzania. Wychodzę. Uważam, że naprawdę warto. W kolejnym odcinku zabieram Was na południowo-zachodnią część Dżerby. Tam, gdzie turystyczne kurorty zostają w tyle, a zaczyna się prawdziwe lokalne życie wyspy. Guellala, miasteczko znane w całej Tunezji z wyrobów z gliny. Zajrzymy tam, gdzie powstają tradycyjne ceramiczne naczynia i wazony. Odwiedzimy klimatyczny meczet Yati, a na lokalnym targu sprawdzimy, czym pachnie i smakuje codzienność mieszkańców. Potem ruszymy do portowego Ajim. To spokojne miasteczko z widokiem na morze, gdzie spróbuję wypatrzeć z daleka flamingi pojawiające się w okolicznych wodach. Będzie też chwila przerwy w lokalnej restauracji. Bez próbowania regionalnych przysmaków taka podróż po prostu się nie liczy. A na koniec coś dla fanów kina. Odwiedzimy prawdziwe miejsce, które trafiło na ekrany kultowych Gwiezdnych Wojen. To właśnie tutaj stoi budynek, który w filmie zagrał słynną kantynę Mos Eisley. A jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!